PEGI 16. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Zróbmy to jeszcze raz. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Powrót po tylu latach do tak znaczącej gry wśród graczy i z tego, co się orientuję, no, dobrego odbioru mojej pracy w tym projekcie, no to powiedziałbym, jest pewna odpowiedzialność za to. I tak to czuję w tej chwili. Żeby tego nie zepsuć, żeby to było na tym poziomie, na którym wykonałem tę pracę 25 lat temu. Dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. No, trzeba sobie zdecydowanie powiedzieć, że zadanie nie było proste. Wiedzieliśmy wszyscy, że Gothic cieszy się ogromną popularnością w Polsce, że jest to legenda, że masa graczy, szczególnie mam wrażenie tych gdzieś tam w moich okolicach wiekowych, uważa to za rzecz absolutnie kultową. Więc tak, od początku, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy przy tym pracować, wiedzieliśmy, że to jest no, kawał wyzwania. Ogólnie taką główną dyrektywą i podstawową dyrektywą na samym początku pracy nad projektem było, że musimy zachować ducha oryginału, że to jest jednak najważniejsza rzecz w tym projekcie i jakkolwiek fajnie by było stworzyć coś swojego i zawsze jak się nad czymś pracuje, chce się stworzyć coś swojego, no to tutaj jednak trzeba było mieć na uwadze, że to nie jest najważniejsza sprawa i że troszeczkę się tutaj bierzemy za rogi. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Nie brukając go, dostosować go do współczesności. Jednak ten dubbing ma swoje lata, oczywiście jest kultowy, klasyczny i tak dalej, ale chcieliśmy zastosować jednak pewne techniki, które powodują, że będzie lepiej pasować do na przykład odnowionej grafiki, tak? Ten dubbing jednak musi być trochę uwspółcześniony. Gdybyśmy wzięli stary dubbing i wsadzili go do remake'u, nie pasowałoby. No nie może być ten sam. Nie może być, no, z paru powodów. Jesteśmy starsi, ja jestem starszy o 25 lat. To jest szmat czasu, więc starałem się, oczywiście pamiętam, bo przywoływaliśmy pewne kwestie nagrane 25 lat temu. Więc ja sobie automatycznie przypomniałem mniej więcej stan emocjonalny jakiś, który wtedy był przy graniu tego i tak dalej. Coś to przywołuje, prawda? Wspomnienie jakieś. Nie udało mi się jeszcze zebrać wszystkiego. Mógłbyś mi przypomnieć, czego potrzebujesz? Tutaj udało nam się zachować pewną proporcję między tym robieniem czegoś dla fanów. Przykładowo, no Bezi pozostał Bezim, albo są dialogi, które zostały nieruszone, ale ogólnie sam styl prowadzenia jakichś dialogów i prowadzenia i języka gdzieś tam został zachowany, no ale jeżeli dostaliśmy szansę na to, żeby coś poprawić, żeby zrobić coś lepiej, to ze świadomością ryzyka po prostu zdecydowaliśmy zrobić to inaczej. Mam nadzieję, że lepiej. Też to, że to demo, które zrobiliśmy, zostało przyjęte tak pozytywnie i raczej negatywne głosy były jednostkowe, to też dało nam taki kredyt zaufania od fanów, że może jednak to w co idziemy, to jest ten kierunek, w który trzeba Gothica pociągnąć. Precz mi stąd, niewierny. Odejdź, zanim każę mojemu strażnikowi skrócić cię o parę kończyn. Takich z Woli, czy lubię grać, to są bardzo ciekawe role. Nie skrajnie pozytywne, a właśnie takie barwne, w których można się wyżyć tak naprawdę. Jest duże pole do manewru, o wiele większe niż w takich pozytywnych postaciach. Nie pamiętam jeszcze gry, przy której dostałbym tyle wiadomości i telefonów z prośbą o tym, żeby się pojawić. I to właściwie z każdej strony. I od góry, i od dołu, i od boku.
Tak, ludzie znają tę grę, chcieli w niej zagrać. Nie tworzyłem obsady samodzielnie, tutaj tylko wspomnę, jednak nas reżyserów było troszeczkę więcej i każdy miał coś do powiedzenia. Starałem się jednak przy tak poważnym projekcie nie robić żadnych eksperymentów. Czyli postawiłem przede wszystkim na głosy, które wiem, że się sprawdzają, wiem, że dobrze grają, że są odpowiedzialnymi aktorami, więc obsada generalnie jest bardzo doświadczona. Mamy kilka nazwisk w miarę świeżych, ale już takich, z którymi pracowaliśmy wcześniej i wiemy, że się sprawdzają w tym, co robią. No ale oczywiście musieliśmy postawić na nazwiska z oryginału. Nazywam się Diego. Jest więcej głosów, to dodaje całemu światu przedstawionemu głębi, to dodaje jakichś takich niuansów. Każdy głos wnosi swoją energię dodatkową gdzieś do tego świata i że, no nie wiem, tak naprawdę poza jakimś takim bardzo dużym sentymentem nie znajduję żadnego argumentu, który miałby być przeciwko temu, żeby tę obsadę powiększyć. Ja bym ją powiększył jeszcze 2 razy bardziej, gdybym mógł. No ale też były pewne ograniczenia. Naturalny pancerz. To przywołuje wspomnienia. Nie ukrywajmy tego, w tamtych czasach tych polskich wersji w pełni zlokalizowanych nie było zbyt wiele. Ponieważ może wtedy trochę jakość kultury sama w sobie była wyższa niż w tym momencie, to stawiano na dobrych aktorów, którzy sobie z tym zadaniem świetnie poradzili, tam nie było półśrodków i dlatego mamy tak kultową grę. Mateusz, też coś kurna kombinujesz, wymagający jesteś dzisiaj. No to zdaje mi się, mało, że mi się zdaje, to, nie zdaje, to jeszcze widzę to. To jest poza aktorem, to jest jakby poza też twórcami. To jest pewien przypadek, że gra czy postać, ale gra najczęściej staje się tak bardzo popularna. I nagle wchodzi Gothic. Pierwsza taka, jedna z pierwszych, większych gier, gdzie gracze mogli współuczestniczyć, współtworzyć tę grę. I myślę, że to przypadek oczywiście, że nagle ja, można powiedzieć, się załapałem na tę grę, ale no gdzieś tak jest, że nagle zupełnym przypadkiem człowiek znajduje się w takim miejscu, gdzie no coś co ma, przechodzi jakby nam przez pokolenia dalej, co jest takim znaczącym. Wydaje mi się, że oryginał, w sensie nasz polski oryginał, to jest coś, co ma taką charakterystykę teatralną. Tam jest bardzo, bardzo konkretne, bardzo przesadzone granie momentami. Sam język, który jest tam wykorzystywany, dialogi jak są prowadzone, to momentalnie człowiek myśli, że to jest kolonia karna dla pisarzy i poetów, którym nie wyszło w życiu. Więc no i to jest to jest takie szlachetne drewno, które nauczyliśmy się kochać. A ta nowoczesna wersja wydaje mi się, że jest żywsza, że jest bardziej dynamiczna, że te dialogi przypominają bardziej po prostu rozmowy między ludźmi. Też sposób, w jaki są zagrane, to jest po prostu, dubbing się rozwinął przez 20 lat, no i nie można oczekiwać, że nie skorzystamy z tego faktu, że jesteśmy o 20 lat doświadczeń mądrzejsi. Drewno to jest bardzo szlachetny materiał, tylko trzeba się nim mądrze posługiwać. Za moich czasów rozwiązalibyśmy to zupełnie inaczej. Nie możesz wierzyć we wszystko, co usłyszysz. Jestem pewien, że będziemy porównywani nieustannie, natomiast nie da się zrobić czegoś nowego, robiąc to dokładnie tak samo i wydaje mi się, że nie taki jest cel remake'ów. Remake nie polega na tym, żeby odwzorować wszystko 1:1, bo można po prostu zagrać w starą grę i po co właściwie to robić. Remake musi się czymś różnić, musi zawierać te same elementy, musi bazować na tych samych wartościach, musi tworzyć tę samą atmosferę z założenia. Natomiast musi się wydarzyć coś nowego, musi być lekko uwspółcześniony, więc te zmiany będzie ich sporo. Nie mówimy o zwykłym remake'u, to jest remake nad remake'i, to jest najbardziej polska z niepolskich gier. To, jaką ten Gothic zebrał społeczność przez 20 lat, przecież fanowskie mody, dodatki, larpy, grę karcianą ktoś zrobił, słyszałem. Jakieś filmy, jakieś seriale animowane, no tego jest tak dużo, że musimy pamiętać, dla kogo w pierwszej kolejności jest robiony ten remake. On
Jak on przyciągnie nowych graczy, fajnie, ale no, to jest omarz dla tego, co przyciągało do monitorów CRT 20 lat temu. Nie można o tym zapominać. Nie ma nic przyjemniejszego, jak to, że ta praca, którą ten zawód, który wykonuje, te zadania powierzane mi, czy to będzie teatr, czy to telewizja, czy to film, radio i tak dalej, i ktoś mówi i się cieszy i mówi brawo, dzięki. Przez bardzo, bardzo długi czas nie zdawałem sobie sprawy, że ta gra jest tak popularna. Ale później zaczęły się takie spotkania jak to w życiu, w różnych miejscach, a między innymi w galeriach handlowych, w jakichś punktach. I po raz pierwszy gdzieś tam ktoś, jakiś człowiek młody mówi, a ja jest jakiś znajomy głos. I wreszcie dochodzi do tego, że ja mówię, tak, ja w grze komputerowej, wie pan, też grałem, taki bezimiennego. No i tu rozpromieniony człowiek mówi, bezimienny, no i autograf i coś tam. Bardzo często się zdarza, nawet wśród młodych aktorów na planie filmowym, że oni mnie nie znają fizycznie. Natomiast dla takich 30-latków dopiero po głosie oni nagle kojarzą, że skądś znają tego gościa. I zaczynają szukać gwałtownie, później przybiegają na planie filmowym, mówią, proszę pana, ja chciałem z panem zrobić zdjęcie, bo jak byłem mały, to grałem w tę grę od rana do wieczora. Prawdę mówiąc, nie kojarzą, to znaczy w życiu prywatnym nie kojarzą. I Bogu dziękować, nie mam takiego rozpoznawalnego głosu jak, no nie wiem, pan Maciek Gudowski na przykład, tak? Jeżeli on w sklepie poprosi o bułki, to już wiadomo, że pan, który czyta filmy. I jeżeli w grach jestem rozpoznawalny w jakiś sposób, to jest bardzo miłe. W końcu po to uprawia się ten zawód, żeby sprawiać przyjemność ludziom, ale i sobie też przy okazji. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną dziewczyna. Bardzo miło napisała do mnie, że chciałaby, jej ojciec kończy 60 lat i chciałaby mu zrobić prezent, ponieważ pamięta ze swojego dzieciństwa, no musiała być biedna, skoro on całymi nocami grał w tę grę, ale rzeczywiście grał w tego gotika namiętnie i chciałabym mu zrobić, i był zakochany w tej postaci, że chciałabym mu zrobić takie, żebym swoim głosem nagrał dla niego życzenia z okazji ukończenia 60 lat. No więc, czemu nie? Nikogo nie obchodzi, jak masz na imię. Jesteś tu nowy, a ja zajmuję się takimi jak ty. Nic więcej nie musimy wiedzieć. Praca w tym zawodzie z odpowiednimi ludźmi ma kluczowe znaczenie, uważam. Wszędzie. Nie uprawiamy zawodu indywidualnego, że tak powiem. Nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, monodramy, to nie jest tak, że ja sobie stoję i sobie coś tam mówię, bo sam sobie to wykram. Nie, nad tym też pracowało parę osób. Także nie sposób uniknąć kontaktu z innymi i to jest fantastyczne. To, że ja mogłem uczestniczyć w tłumaczeniu i w redakcji i w nagraniach, dało mi tylko pewność, że tak naprawdę od początku samego procesu do końca nad grą pracowali ludzie, którzy na Gotiku się wychowali. I mówię o tłumaczach i mówię właśnie o ludziach odpowiedzialnych za dubbing, nawet o części obsady. I to dało tylko świadomość, że tak naprawdę to jest lokalizacja robiona z pasji i robiona z zaangażowaniem i że tak naprawdę nikt tu nie przyszedł odcinać kuponów. Generalnie jak przychodzę do sklepu, to mówię, poproszę bułki. Wiesz, i wszyscy wiedzą, że